Witam Was serdecznie w 28. odcinku podcastu Odgłosy Sztuki, który nagrywamy w formie wideo dzięki uprzejmości firmy Solutio Medica. Moją gościnią dzisiaj jest Ada Piekarska, kuratorka i autorka tekstów o sztuce współczesnej. Ada kieruje zespołem programowym w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej i jest odpowiedzialna m.in. za Biennale Malarstwa Bielska Jesień. To jest jeden z najważniejszych konkursów artystycznych w Polsce. Jej praktyka koncentruje się na pozaartystycznych funkcjach sztuki współczesnej, szczególnie na jej związkach z logiką władzy i możliwościach przeformułowywania społecznych wyobrażeń. W 2024 roku Ada otrzymała Nagrodę Krytyki Artystycznej imienia Jerzego Stajudy za swoją działalność kuratorską i eseistyczną. W naszej rozmowie dzisiaj przyjrzymy się roli konkursów artystycznych w Polsce, historii i współczesności bielskiej jesieni, a także temu, jak zmienia się malarskie myślenie o świecie. Od afektów przez indywidualne języki po spory wokół widzialności i jakości. Ado, dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie do rozmowy. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pomyślałam, że zaczniemy od tego, że spróbujemy sobie zmapować konkursy artystyczne w Polsce. Jakie są najważniejsze konkursy dzisiaj? Oczywiście jako osoba związana z Galerią Bielską BWA powiem, że Bielska Jesień jest jednym z najważniejszych konkursów artystycznych w kraju, ale myślę, że mówię to nie tylko ze względu na swój mandat i relacje z samym konkursem, ale tak faktycznie się wydarzyło, że w ostatnim czasie, w ciągu ostatnich kilku lat z mapy zniknęły też między innymi dwa duże konkursy artystyczne, które stanowiły pewien rodzaj równowagi dla konkursu malarskiego, jakim jest Bielska Jesień. Mam na myśli artystyczną Podróż Hestii, jak i Spojrzenia zachętowskie. To są dwa konkursy, które wykraczały poza medium malarskie i w tej chwili w zasadzie ze smutkiem muszę stwierdzić, że dominują konkursy malarskie. Ze smutkiem, dlatego że oczywiście Bielska Jesień ma długą historię i w zasadzie od niemal samego początku jest konkursem skoncentrowanym wokół medium malarskiego i trochę nie widzimy powodu, dlaczego mielibyśmy to zmieniać i przeciwstawiać się tej długiej tradycji. Natomiast mam takie poczucie, że te malarskie reprezentacje zdominowały ten format w kraju i oczywiście powody, dla których tak jest, są z pewnością również powodami rynkowymi, powodami związanymi z stosunkowo mało skomplikowaną logistyką w przypadku płaskich obrazów malarskich, prawda? Więc to też jest na pewno jakieś ułatwienie, które organizatorki biorą pod uwagę. Jeżeli pytasz mnie o konkursy poza Bielską Jesienią, to jako pierwszy przychodzi mi do głowy Geppert. Tylko tutaj też jest znacząca różnica. Mianowicie Geppert dopuszcza do udziału w konkursie osoby młode. Nie pamiętam, czy ta granica przebiega tak jak zazwyczaj w Artworldzie z 35 rokiem życia. To jest taka umowna granica młodości, ale ja się trzymam tej granicy w rolnictwie, bo podobno tam akurat przepisy dopuszczają, jakoś koncentrują się na młodości do 40 roku życia, więc ja tutaj przyjmuję tą skalę rolniczą. Niemniej jednak Geppert jest konkursem skierowanym do młodych osób artystycznych. Podobnie wiele innych tego typu inicjatyw. Tak naprawdę nie ma ich już jakoś bardzo wiele. Kojarzę jeszcze Nowy obraz, nowe spojrzenie, ale to jest konkurs organizowany przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, który też koncentruje się na osobach studiujących bądź tuż po dyplomie, więc to też zmienia zupełnie
jakby ramę, która pozwala przyjrzeć się temu, co współcześnie w malarstwie się wydarza. No i prawdę mówiąc, nie widzę jakiejś takiej innej alternatywy dla dużego konkursu o charakterze przeglądu, który byłby tak demokratyczny i miał taki duży materiał badawczy w ilości zgłoszeń. Powiedziałaś właśnie o tych konkursach, które są przeznaczone dla młodych artystów i ja tak sobie myślę, czy to wynika z tego, że bardziej chcemy ich wesprzeć? Jaką rolę w sumie pełnią konkursy na początku tej kariery artystycznej? Nie mam teraz danych statystycznych, ale wydaje mi się, że nawet w przypadku Bielskiej Jesieni, jeżeli chodzi o zgłoszenia, bo to jest ponad 1000 zgłoszeń od 2 edycji, że większość tych zgłoszeń stanowią osoby raczej poniżej 40 lat, 40 roku życia, więc tutaj też pojawia się taka sytuacja, w której wydaje się, że te osoby młodsze bardziej potrzebują tej widoczności. Jest to dość zrozumiałe ze względu na to, że często dopiero wkraczają w szerszy obieg, być może jeszcze nie prezentowały swoich prac poza własną pracownią czy Akademią Sztuki. I to jest taki moment, który pozwala im zyskać widoczność, bo nawet tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się galerii wirtualnej, która też się pojawia w momencie, gdy zamykamy system zgłoszeń, to okazuje się, że tych wizyt wirtualnych na naszym profilu jest bardzo, bardzo dużo. To są dziesiątki tysięcy oczu zwróconych w kierunku tego, kto co zgłasza, i wiem, że osoby zajmujące się profesjonalnie polem sztuki, mam na myśli osoby kuratorskie, osoby kolekcjonujące sztukę, właścicielki i właściciele galerii prywatnych, zwracają się w kierunku tego wirtualnego przeglądu, poszukując nowych osobowości artystycznych. Więc już nawet na tym etapie sam moment zgłoszenia się jest już jakąś mniejszą oczywiście niż sam udział w konkursie, w wystawie finałowej, ale jest formą widoczności. Więc ta widoczność jest w przypadku właśnie tych młodszych, jeszcze nie funkcjonujących w polu osób dość oczywista i na pewno kusząca i działająca na wyobraźnię. No ale mam też świadomość, że taki mit młodego debiutu no właśnie jest pewnym rodzajem też stereotypu. Znam przykłady osób malujących, które dopiero w tej drugiej połowie życia zaczynają funkcjonować komercyjnie, czy funkcjonować w taki sposób, który moglibyśmy określić w ramach naszego paradygmatu sukcesem, funkcjonować w tym polu. Więc to też nie jest tak, że ten moment wczesnej młodości jest tym jedynym, w którym artystki mogą zaistnieć. Co chwilę wracamy do Bielskiej Jesieni i myślę, że ona będzie dla nas takim stałym punktem odniesienia dzisiaj, a zależałoby mi, żebyś powiedziała trochę więcej o samej historii i tradycji tego konkursu, bo ona myślę, że jest cały czas mniej znana, a zarazem bardzo długa. To prawda, bo to jest 62 rok, kiedy po raz pierwszy wydarza się przegląd, wówczas jeszcze nie konkurs. I co ciekawe, to był przegląd zarówno malarstwa, jak i grafiki i rzeźby. I chyba w 68 roku galeria zdecydowała się wyłącznie na skoncentrowanie się na medium malarskim, czyli od 68 roku mamy do czynienia z przeglądem, konkursem malarskim, a formuła konkursowa pojawiła się chyba w 65, więc to wszystko wydarzyło się w ciągu pierwszych lat zainicjowania tego wydarzenia bielsko-jesiennego, więc to już jest kawał czasu i okazuje się, że ta formuła przetrwała, oczywiście z drobnymi zmianami, ewoluowała, ale jednak przetrwała te dziesiątki lat.
przetrwała transformację ustrojową, różne zmiany infrastrukturalne. Czy od początku to był taki ważny konkurs dla Pola Sztuki? Dla lokalnego środowiska na początku, tak, dla lokalnego środowiska, bo pamiętajmy, że galeria jako pawilon powstała z inicjatywy ZPAP, że wówczas w ogóle status artysty był czymś innym niż teraz, bo kiedyś legitymacja, mandat przynależnościowy do związku ZPAP dopiero decydował o tym, że można było być artystą i że można było zakupić w ogóle narzędzia produkcji artystycznej, farby, prawda? I to też z naszej perspektywy wydaje się dość absurdalne, pewnie zwłaszcza dla młodych twórczyń i twórców, ale tak było. I dopiero po transformacji ustrojowej, kiedy ten status osoby artystycznej również uległ zmianie i się, powiedzmy, zdemokratyzował, to wówczas też sam konkurs zaczął proces demokratyzacji, rozpoczął się ten proces demokratyzacji, który dopuszczał również do konkursu osoby nawet nie tyle bez legitymizacji związkowej, ale bez w ogóle wykształcenia akademickiego, bez dyplomu Akademii Sztuk Pięknych. Konkurs był dla każdego. Dosłownie. Konkurs był dla każdego, kto mógł oczywiście pochwalić się jakimkolwiek dorobkiem artystycznym, w tym sensie, że musiał pracować twórczo, ale to jest też taki kwantyfikator, który jest dość uznaniowy i tutaj nie było jakiejś odgórnej weryfikacji tego, na ile ten dorobek jest już dorobkiem, a na ile jakąś taką hobbystyczną praktyką twórczą. I do tej pory tak w zasadzie jest i też nie ma ograniczeń wiekowych, o których już wspomniałam na samym początku naszej rozmowy. Można zgłosić się w każdym momencie. Limit jest dolny limit. Osoby pełnoletnie są uczestniczkami. A czy oprócz samych prac właśnie musisz dołączyć taki swój biogram, gdzie opisujesz to swoje, powiedzmy sobie, doświadczenia artystyczne? Tak, dokładnie tak jest. Jest cały formularz do wypełnienia. Ten formularz jest ważną częścią, bo w momencie, kiedy jury obraduje, kiedy przygląda się najpierw tysiącom reprodukcji, to wtedy wówczas właśnie pojawiają się oczywiście takie momenty zatrzymania, wahania, moment, kiedy należy podjąć decyzję tak lub nie. I wtedy właśnie ten formularz okazuje się kluczowy, zwłaszcza ta część, w której osoba artystyczna komunikuje, po co maluje, za pomocą jakich środków. I często jest tak, że ten moment opisujący swoją twórczość bywa takim ważnym wskaźnikiem, po którym jury podejmuje ostateczną decyzję. Powiedziałaś o 1000 zgłoszeń. Czy jest taka określona ilość osób, które są przyjmowane do tej wystawy finałowej? Regulamin tego nie określa, natomiast jeżeli chodzi o wystawę finałową, no to mamy jeden istotny czynnik, czyli taki logistyczny, infrastrukturalny. Dokładnie. Możemy pomieścić określoną ilość prac. I bardzo często jest tak, co w takiej perspektywie równościowej, chociaż zależy jak na to spoglądać, bo w momencie, kiedy na przykład jedna osoba zgłasza 3 bardzo duże prace malarskie, no to prawdopodobnym jest, że nie wszystkie 3 będą pokazywane, bo też w ten sposób zabierają czysto fizycznie miejsce innym osobom artystycznym, z to są też tego typu decyzje. Bardzo pragmatyczne, bardzo już pozaartystyczne, ale wynikające z tej logistyki związanej z samą aranżacją wystawy. Gdzieś tak naturalnie przechodzimy do tematu wystawy, natomiast ja jeszcze chciałabym chwilę Cię zapytać o sam konkurs, mianowicie jakbyś pomyślała o tych momentach przełomowych, czy to skupienie się na medium malarstwa, a potem ta transformacja, kiedy konkurs właśnie stał się ogólnopolski, a nie lokalny, to są te główne momenty przełomowe, może jeszcze jakieś mogłabyś wymienić? Tak sobie myślę, że jeszcze dużym momentem przełomowym poza tymi momentami, o których powiedziałaś,
był moment, druga połowa lat 90., przełom milenium, bo to jest taki moment ciekawy z perspektywy bielsko-jesiennej, dlatego że wówczas triumf święciła sztuka krytyczna, zaczęły pojawiać się nowe media i wydawało się, że medium malarskie no, odchodzi powoli do lamusa, w tym sensie, że jest takim medium konserwatywnym, które już nie jest w stanie zaproponować niczego radykalnego, niczego nowego. I wówczas Bielska Jesień była trochę strażnikiem tej tradycji i była takim, co faktycznie dość dowcipne z dzisiejszej perspektywy, że była takim miejscem, gdzie można było się temu medium jeszcze przyjrzeć. Oczywiście to jest też moment 99 rok, kiedy pojawia się zwycięstwo Sasnala, później też wystawa kuratorska Adama Szymczyka. Myślę, że to jest też ważny moment w takiej widzialności i budowaniu kapitału symbolicznego, wręcz takiego późnego mitu założycielskiego tego konkursu. Tak to widzę też z perspektywy czysto komunikacyjnej, czy z takiej perspektywy no, zarządzania pewnym prestiżem, o którym też oczywiście, od którego nie możemy uciekać i udawać, że tego nie robimy, że nie dystrybuujemy też pewnego rodzaju prestiżu kapitału symbolicznego. Później kolejnym momentem przełomowym, tutaj bym punkt na linii czasowej umieściła gdzieś mniej niż dekadę temu, kiedy znowu medium malarskie zaczyna coraz bardziej dominować, a to ze względu oczywiście na sytuację rynkową, na moment, kiedy rynek nagle zaczyna tętnić życiem i to medium malarskie jest preferowane z różnych względów. Ze względów takich czysto znowu logistycznych, łatwy transport, przechowywanie, stosunkowo łatwa konserwacja, możliwość powieszenia atrakcyjnego obrazu na ścianie przez kolekcjonera, prezentacji swojego dzieła w swojej prywatnej przestrzeni i pewnie wiele innych czynników, ale też przyzwyczajenia do tego, że malarstwo jednak wciąż stanowi, jest uwikłane w jakieś skonstruowanie kanonu, statusu, też statusu klasowego, że ma faktycznie długą historię trwania, jest bardzo utrwalone w tej zbiorowej wyobraźni i to wszystko sprawiło, że to medium malarskie stało się znowu pożądane, a co za tym idzie, duża część osób artystycznych, które bardzo często współcześnie przecież poruszają się w różnych narzędziach. To też nie jest tak, że malarki i malarze chwytają wyłącznie za pędzel i farby olejne. Decydują się też częściej na malowanie obrazu, bo jest to jedna z możliwości, gdzie są w stanie utrzymać się jakkolwiek ekonomicznie. Więc to też jest taka sytuacja samonakręcająca się tak naprawdę. Więc też rynek niejako zachęca osoby artystyczne do tego, by w tym kierunku podążały. Więc to też jest moment, kiedy pojawiają się rekordowe ilości zgłoszeń, kiedy pojawia się taki ferment, duże oczekiwania ze strony rynku, ze strony osób kolekcjonujących sztukę, kiedy też 2 lata temu pojawia się werdykt zaskakujący, czyli podział nagrody na 3 równorzędne Grand Prix. To też był taki moment przełomowy, w zasadzie mało zaskakujący dla mnie, bo przecież już od paru lat trwała debata dużo szersza niż granice kraju, która toczyła się przez różne konkursy o największej globalnej widoczności, która dotyczyła właśnie idei rywalizacji w świecie sztuki. I to był taki moment krytycznej refleksji, takiej też popandemicznej refleksji, umówmy się, kiedy świat artystyczny zaczynał przyglądać się mechanizmom, na których został zbudowany, no i konkursy jako te tak wprost odwołujące się do pewnego modelu hierarchii,
do takiego modelu właśnie redystrybucji, prestiżu, widoczności. Zaczęły być poddawane krytyce. Ale w ogóle pojawił się w tym czasie jakiś model alternatywny, no bo... No właśnie nie, właśnie nie, ale zaczęła się tendencja do rozdzielania nagród. No i na przykładzie Bielskiej Jesieni możemy też powiedzieć, że to był model kompromisowy jednak bardzo, bo przecież ta nagroda Grand Prix wciąż nie została zniesiona. Rozdzielenie jednej nagrody pomiędzy 3 osoby jest oczywiście, jak się okazało, chociaż wówczas jurorkom i jurorom wydawało się, że to nie jest aż tak radykalny gest, to w oczach niektórych osób kolekcjonujących usłyszeliśmy taki zarzut, że to jest coś, co ich rozczarowuje, bo oni oczekiwali jednoznacznego wskazania jednej osoby zwycięskiej. Czy wskazanie 3 osób nie jest wskazaniem opartym na hierarchii? No wydaje mi się, że wciąż jest, że to wciąż jest jednak wyznaczenie wyłącznie 3 osób spośród 1000, ponad 1000. Więc jeżeli patrząc na to tak czysto statystycznie, no to jest jakiś niewielki promil. Więc zdecydowanie ten gest uznania, nazwijmy to, ze strony grona eksperckiego, bo nawet nie samej instytucji, bo często zauważyłam, że w takiej opinii publicznej to jest bardzo mylone. Ludzie jakoś tak, może oczywiście też nie mam do nikogo pretensji, że nie czyta regulaminu, bo publiczność nie jest do tego zobowiązana, ale może przy okazji jeszcze raz zakomunikuję, że faktycznie wyboru dokonuje niezależne grono eksperckie, które owszem my powołujemy, ale za każdym razem to jest zupełnie inne grono, złożone z osób zarówno malujących, jak i osób zajmujących się teorią sztuki. Są to osoby poza Agatą Smalcerz, która występuje tutaj w roli dyrektorki instytucji, jak i też osoby historyczno-sztucznej, która też zajmuje się od czasu do czasu kuratorowaniem wystaw. To jednak są to osoby pochodzące z różnych ośrodków, z różnych miejscowości, mające bardzo różnorodne kryteria i narzędzia pomiaru, co widać, jeżeli prześledzimy kolejne lata i spojrzymy na laureatki, na laureatów kolejnych edycji, to możemy dostrzec, że były to bardzo różne decyzje, formalnie, politycznie, estetycznie i że tutaj nie ma jakiegoś takiego procesu, który by nas doprowadzał w jakimś jednym kierunku, że jest jakiś linearny rozwój tego konkursu, który możemy prześledzić i przewidzieć, jak będą wyglądały kolejne edycje. I kompletnie uważam, że nie, że te decyzje są często niespójne na linii czasowej, że pojawiają się jakieś zupełnie zaskakujące werdykty i że tutaj jakby te decyzje nie przebiegają w taki sposób logiczny, w sensie linearnym, tylko że faktycznie one odzwierciedlają akurat też, nie wiem, może trochę ducha czasu, w którym te wybory są przeprowadzane. Oczywiście też kryteria, z którymi akurat przychodzą osoby zasiadające w tym gronie eksperckim danego roku. No, ale to są bardzo, bardzo różnorodne werdykty i też nie ośmieliłabym się wyciągać takich daleko idących wniosków, że my tutaj idziemy w jakimś podążamy w jakimś określonym kierunku. A czy osobę, która tak intensywnie zajmuje się tak ważnym konkursem artystycznym, wypada zapytać, czy w ogóle potrzebujemy dzisiaj konkursów artystycznych? No, wiesz co, to jest pytanie, które ja sobie sama zadaję i myślę, że zwłaszcza podczas ostatniej edycji, kiedy właśnie próbowaliśmy urefleksyjnić sam model w ogóle konkursowy przy okazji tego werdyktu równoważącego niejako tę nagrodę Grand Prix. I to też była pierwsza edycja, w której pracowałam, pełniłam funkcję kuratorki
I oczywiście każdy, kto zna mnie trochę lepiej, może domyślić się, że to jest sytuacja, którą będę poddawać jakiejś refleksji i też jakiejś takiej krytyce, co nie oznacza, że będę dążyła do jakiegoś, nie wiem, że będę chciała zmieść z planszy w ogóle ideę konkursu, która trwa dłużej niż ja sama, bo nie miałabym takiej śmiałości, żeby w ogóle coś takiego proponować. Przynajmniej nie w tym momencie dziejowym nie widzę takiej konieczności. Mam jednak duży szacunek dla długiej historii trwania tego przedsięwzięcia, dla moich poprzedniczek, dla osób zaangażowanych w budowanie tej sytuacji i dla wszystkich osób, które pracują wspólnie ze mną w zespole nad budowaniem tego konkursu. I dla osób artystycznych, które w nim biorą udział i niejako też dając mandat w ogóle tej sytuacji. I myślę sobie, że o ile sama idea konkursu jest oczywiście, możemy ją poddawać krytyce bardzo długo, naświetlając ją z różnych stron. Możemy mówić o tym, że nie jest to idea równościowa, bo nie jest. Jest to oczywiście sytuacja oparta przede wszystkim na modelu selekcji, na modelu, który reprodukuje hierarchiczny model. Sama instytucja jest zbudowana, uwikłana w system, który jest systemem też hierarchicznym. Niejako chcąc, nie chcąc, organizując tego typu wydarzenia, my będziemy ten model reprodukować, bo trochę trudno nam wyjść, znaczy musielibyśmy w ogóle poddać dyskusji i krytyce w ogóle samą swoją funkcję i zasadność funkcjonowania w ogóle w tym polu sztuki. A jakbyśmy spróbowały w ogóle sięgnąć po pozytywne przykłady, czyli w jaki sposób no i te właśnie wyróżnienia do w tego konkursie... chciałam dojść. Tak, proszę. Do tego chciałam dojść, bo zaczęłam od tej krytyki, ale w momencie musimy sobie uświadomić, że w momencie, w którym teraz funkcjonujemy, my pracujemy w polu, który jest chronicznie niedofinansowane, permanentnie niedofinansowane i tak naprawdę ten model konkursowy, jaki by nie był, on daje możliwość redystrybuowania tych zasobów, które mamy. Mówię o tym kapitale symbolicznym, o tej widoczności. Mówię też oczywiście o nagrodach finansowych, które się wydarzają. Mówię o tym wszystkim, co oczywiście nie równościowo, nie w pełni demokratycznie, ale pozwala jednak jakiejś grupie osób, otwiera drzwi, oczywiście gatekeepuje również też, ale otwiera te drzwi dla jakiejś szerszej niż tylko podium, bo powiedzmy sobie szczerze, że wszystkie osoby, które dostają się do finału, do wystawy finałowej, to jest niecałe chyba 5% wszystkich zgłoszeń. To są osoby, na które jest zwrócone światło reflektorów, które są widoczne i dla których pewne drzwi mogą się otworzyć. Nie wiem, myślę teraz na przykład bo pewnie zapytasz mnie o przykłady, o Bartku Flisie, który faktycznie pojawił się na Bielskiej Jesieni. To była chyba ta edycja, kiedy laureatem był Karol Palczak. Skądinąd też świetny przykład takiej bardzo dynamicznej kariery tuż po wygranej w tym konkursie. I Bartek Flis, z tego co pamiętam, chyba nawet nie dostał wyróżnienia, a okazało się, że zwrócił uwagę na swoją twórczość wielu osób, no i nawiązał współpracę z Galerią Komercyjną, z BWA Warszawa i zaczął bardzo dobrze funkcjonować w obiegu komercyjnym i instytucjonalnym. No, też to pokazuje, że te scenariusze są bardzo różne, że sama nagroda czasami bywa niewystarczająca, czasami z kolei wystarczy samo pojawienie się, obecność w wystawie finałowej. Te scenariusze są pisane za pomocą bardzo różnych, bardzo różnie są pisane, więc tutaj też nie ma jednej jakiejś takiej To nie zawsze działa tak wizji. samo. Nie zawsze działa tak samo, więc to też jest zawsze element zaskoczenia i dla nas również, więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć tej trajektorii, w jakiej to będzie przebiegać, ale jednak uważam, że
momencie, w którym teraz jesteśmy, ja nie widzę żadnej alternatywy dla modelu konkursowego. To znaczy, żeby była jasność, oczywiście alternatywa jest, ale alternatywa, która jest niejako równoległa do konkursu. To znaczy mam na myśli takie na przykład programy rezydencyjne, open call, te wszystkie oddolne bardziej inicjatywy, mniej spektakularne w sensie medialnym, w sensie takiej widoczności czy siły przebicia inicjatywy, które są sfokusowane bardziej na procesie, może niekoniecznie wskazują na osobę zwycięską, nie wskazują na efekt, ale właśnie dają możliwość wyprodukowania czegoś i jakiegoś takiego działania, które daje też jakiś rodzaj takiego fundamentu, nie wiem, grant na produkcję pracy, czy jakieś takie idee bardziej wspólnotowe. I to jest pewnego rodzaju alternatywa, ale mam wrażenie, że to jest raczej równoległy scenariusz do tego, co my realizujemy. Te rzeczy się wzajemnie uzupełniają, ale jednak konkurs jest w stanie w jednym momencie absolutnie wystrzelić daną osobę artystyczną i ta siła przebicia, też ta logika związana z funkcjonowaniem mediów, z oczekiwaniami rynku jest taka, a nie inna. Ona oczekuje od nas jednoznaczności, wskazania. Oczywiście ten późny kapitalizm też premiuje taki indywidualizm, osobowość. Dlatego też zresztą, do czego być może przyjdziemy później rozmawiając o medium malarskim współczesnym, jest tak dużo takich indywidualnych języków malarskich teraz. Myślałam, że jeszcze porozmawiamy o budowaniu wystawy, ale ponieważ idziemy faktycznie w stronę cały czas malarstwa, to ja chciałam zacytować fragment Twojego tekstu kuratorskiego. Napisałaś tak: chodzi o obrazy, które w ostatnich 2 latach nie wytwarzały tendencji, lecz własne pola grawitacyjne. Jak uważasz, jakie kierunki malarstwa są dziś takie szczególnie wyraźne, dostrzegalne na polskiej scenie artystycznej? Świetnie, że akurat ten fragment zacytowałaś, bo w momencie, w którym pisałam ten tekst, który wyraźnie różni się od moich poprzednich tekstów, jestem dopiero po raz drugi kuratorką wystawy konkursowej, co oczywiście jest zupełnie innym modelem pracy kuratorskiej niż w przypadku jakiejkolwiek innej wystawy, bo tutaj mam do czynienia z selekcją prac, której sama nie dokonałam, na którą nie miałam wpływu, czyli jest zastany zbiór, który dostaję w pakiecie, i coś muszę wobec niego jakoś się odnieść, coś z nim zrobić. No i tutaj oczywiście zawsze pojawia się pytanie, jak sobie radzić z tą różnorodnością tematów, z tą różnorodnością stylistyczną, tak, będąc kuratorką takiej wystawy. To prawda. No więc przede wszystkim myślę, że nie jest dobrą strategią udawać, że tworzę narrację i tworzę wystawę kuratorską. Jest to raczej coś w rodzaju pewnej ramy, soczewki, w której skupia się to, co zdaniem grona eksperckiego w danym momencie jest ważne, jest najbardziej intensywne, aktualne. Tutaj możemy oczywiście dyskutować, jakie jeszcze. Jest to pewnego rodzaju rama, która też nie potrzebuje tak naprawdę tej narracji kuratorskiej po to, by sama siebie uzasadniać. 2 lata temu akurat wydarzyło się tak, i to znowu była sytuacja, która mnie zastała, że faktycznie pojawiło się kilka takich obszarów tematycznych, co pozwoliło mi tę wystawę ułożyć w sposób, który mogłabym nazwać narracyjnym. I one układały się w jakąś opowieść o kryzysach współczesności i o kolejnych obszarach. Tutaj miałam od początku wrażenie, że tego typu sytuacja i tego typu podejście będzie fałszywe i że będzie niewystarczające. I sama sobie zadałam pytanie i szybko znalazłam na nie odpowiedź. Właśnie w tym, co mam nadzieję udało mi się jakoś oddać w tym tekście, że to jest moment, w którym to malarstwo wymaga takiej materialnej, cielesnej obecności i czegoś, co wydarza się w tym spotkaniu przed nazwaniem, przed próbą zdefiniowania, skatalogowania, wyznaczenia kolejnych
Zaszufladkowania? Tak, że to Mhm. jest moment taki, który w sumie wydarza się w nas naturalnie, bo jeżeli nawet oglądając reprodukcję prac w tym pierwszym etapie, ja uczestniczę w tych obradach, nie mając głosu, ale jestem obecna i chcąc, nie chcąc, gdzieś w głowie automatycznie, oczywiście, że poddaję te rzeczy ocenie. I jest taki moment, w którym jeszcze nie nazywam tego, co widzę, nie wydaję coś takiego przedpojęciowego. Pierwszy odruch, bardzo taki właśnie afektywny, bardzo spontaniczny, w którym już gdzieś pojawia się we mnie tak lub nie, albo jakieś inne sytuacje mniej jednoznaczne, ale jednak pojawia się jakiś impuls. I to jest taki interesujący w sumie moment, który wydaje mi się, że ta wystawa może odsłonić. I tak też ją trochę czytam sobie, że właśnie to jest wystawa trochę do materialnej obecności, do próby bycia z tymi dziełami, do zastanawiania się też nad tym, co dzieje się w tym procesie oceny, poddawania prac, oczywiście też wartościowaniu, mówieniu o jakości, chociażby warsztatu, o którym ostatnio głośno przy okazji tej edycji. I daje taką możliwość odsłonięcia, czy znowu poddania refleksji samego procesu patrzenia, oceniania, wskazywania, że to jest bardzo, bardzo ciekawy moment. Ale czy to wynika z tego, że malarstwo faktycznie idzie w stronę takich indywidualnych języków? Moim zdaniem, jeżeli za ramę przyjąć tę edycję Bielskiej Jesieni i uznać, że owszem, jest to jakiś papierek lakmusowy czegoś, co się wydarzyło w ostatnich 2 latach, ponieważ ostatnie 2 lata to jest regulaminowo ten moment, który czasowo jest dookreślony jako prace, które są możliwe do zgłoszenia, więc mówimy o pracach najnowszych, które zostały wytworzone i to jest taka sytuacja, w której faktycznie moim zdaniem jedno drugiego nie podważa, ale z jednej strony mamy do czynienia z jakimś takim faktycznie autentycznym być może zwrotem, użyję takiego słowa, w którym ten indywidualny, taki bardzo wręcz idiom jednostkowy ma znaczenie, ponieważ to malarstwo jest bardzo często osadzone w jakimś ucieleśnionym doświadczeniu, w jakimś takim bardzo w prywatnej rzeczywistości. Jest tam dużo rzeczy, które dotyczą jednostkowego języka, co oczywiście też jest trudne w takim momencie próby interpretacji, bo bardzo często znaczenie mają no właśnie te historie dotyczące samych osób artystycznych, które stoją za tymi pracami, ale z drugiej strony pamiętajmy o pewnym procesie, który jest znowu związany z czymś dużo szerszym, a mam na myśli tą późnokapitalistyczną, rynkową tendencję do premiowania indywidualności, do premiowania czegoś, co jest jakąś taką indywidualną sygnaturą, osobowością, czymś, co jednoznacznie ma szansę wyróżnić się natychmiast spośród innych propozycji malarskich. Więc chcąc, nie chcąc, to znowu jest ta taka specyficzna i niejednoznaczna sytuacja, w której z jednej strony oczywiście wierzę w to, że to często jest indywidualna i zupełnie intuicyjna, spontaniczna decyzja osób artystycznych, by podążały takim swoim jednostkowym tropem, bo zauważmy, że teraz nie masz do czynienia z żadnym, nie wiem, programem pokoleniowym. Nie możemy powiedzieć, że istnieje jakaś tendencja epokowa, która pozwala nam mówić o jakimś... Może dopiero za jakiś czas ją dostrzeżemy. Być może też, ale ja to teraz widzę właśnie jako taki bardzo rozproszony, złożony model, próbę znalezienia swojego miejsca właśnie w tej rzeczywistości, która jednak
premiuje pewne konkretne wartości i to znowu jest taka niejednoznaczność, która gdzieś tam jest uwikłana w szerszą dużo perspektywę dotyczącą rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Więc tak też czytam tę edycję. Nie możemy z całą pewnością powiedzieć o jakiejś jednej programowej tendencji, która się wyłania spośród tych wszystkich propozycji malarskich w tym roku. A jakbyśmy tak próbowały już stworzyć klamrę dla tej całej rozmowy, bo tak krążymy wokół tej tegorocznej edycji, a ona wywołała całą lawinę komentarzy, bardzo często krytycznych. Ty w mediach społecznościowych napisałaś, tutaj znowu Cię zacytuję: zarzut dziecięcego malowania to nie opinia, to odruch kulturowy. I moje pytanie do Ciebie jest, z czego wynika ta siła tego mechanizmu oceny i czy w ogóle możemy zmienić sposób mówienia o sztuce, żeby jakoś przełamać ten stereotyp, zmienić sposób odbioru? To jest w ogóle bardzo szerokie i skomplikowane zagadnienie. Myślę, że ten tekst, który teraz zacytowałaś, to jest też jakiś taki mój spontaniczny wyrzut, który powstał też w wyniku mojego poczucia odpowiedzialności za laureata tej edycji, ponieważ organizując konkurs i dając ogromną widoczność poza już takim, powiedzmy, wąskim polem sztuki, w jakim zazwyczaj funkcjonujemy, w którym nam się często wydaje, że pewne rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajone, nie są już w ogóle kontrowersyjne, czy nie budzą jakichś... Bo funkcjonujemy w bańce. Bo funkcjonujemy w bańce i nagle, kiedy właśnie wyniki konkursu docierają do osób absolutnie spoza naszego pola, no okazuje się, że te głosy są bardzo różne. Oczywiście nie mówię o tym, że w samym polu nie ma głosów krytycznych, ale one też wychodzą trochę, mam wrażenie, z innych pozycji, może używają czasami innych argumentów, więc też bym tego wszystkiego tak nie zrównywała. Niemniej jednak faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, która jest w jakiś sposób dla wszystkich w naszym takim wąskim gronie jakoś zaskakująca, wbrew temu, co się mówi, że mogliśmy to przewidzieć. No nie, no jakby pewnych rzeczy nie byłam w stanie przewidzieć, nie przewidziałabym nigdy pogróżek dotyczących przemocy, czy nawet śmierci w stronę osoby laureata, o jakich dowiedziałam się, że też się pojawiły. No są to bardzo przykre sytuacje weryfikacji też rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy, które jednak jednocześnie no, powodują, że czujemy konieczność zabrania głosu. I to jest sytuacja trudna, bo z jednej strony oczywiście możemy to tłumaczyć tak z perspektywy eksperckiej, historyczno-sztucznie, opowiadając o zmianie języka malarskiego, jaka dokonywała się przez ostatni wiek, chociażby XX, bo powiedzmy, że to jest taki moment bardzo dynamicznych zmian i możemy tutaj o tym długo dyskutować. Tylko że mam wrażenie, że to też nie wyczerpuje tej dyskusji i niekoniecznie rozwiązuje problem, bo z jednej strony coś, co nazwalibyśmy edukacją wizualną, prawda? Jest jakąś taką rzeczą, do której często wracamy, mówimy o tej konieczności. O braku. Tak, oczywiście. W Polsce nie ma czegoś takiego jak edukacja wizualna i to co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Mówię teraz o takiej systemowej edukacji, tak. A instytucje, które prezentują sztukę współczesną, nie są w stanie tej luki wypełnić. Oczywiście robimy co możemy. Sama uważasz? Uważam, że robimy naprawdę bardzo dużo w kierunku edukowania. Bo tak naprawdę ja mam wrażenie, że ta odpowiedzialność została przeniesiona na instytucje publiczne. Tak, właśnie o tym mówię, że robimy co możemy, ale to uważam nie jest filar naszej misji. To jest rzecz, z którą
z którą pracujemy, bo trochę nie mamy innego wyjścia, bo inne instytucje w tym zakresie nie działają, więc jesteśmy takim tak naprawdę centrum sztuki współczesnej, które z jednej strony prowadzi warsztaty dla najmłodszych grup, nawet przedszkolnych, i staramy się jak najszerzej włączać publiczność w takie bardzo nie eksperckie, tylko jakby z najniższym progiem wejścia możliwe działania upowszechniające, ułatwiające dostęp do sztuki współczesnej, no ale z drugiej strony ja wciąż uważam, że jakby takim filarem naszej misji jest coś innego. Nie jest edukowanie, ale jest jednak prezentowanie, pokazywanie czegoś, co się wydarza w polu sztuki, dyskutowanie o tym, negocjowanie różnych znaczeń i też używanie tego języka sztuki współczesnej do mówienia o rzeczach dużo szerszych, wychodzących daleko poza sam warsztat, technikę i taką ocenę dotyczącą samej formy, więc no, życzyłabym sobie kiedyś takiego momentu dziejowego, w którym możemy faktycznie poświęcić większą część naszych zasobów na tę część naszej działalności. Nie wiem, jaki scenariusz się wydarzy. Na razie nie widzę za bardzo, niestety, w tym momencie możliwości jakiejś radykalnej zmiany. No i co? Przypomnij mi pytanie? No to może ja zadam takie ostatnie podsumowujące pytanie do Ciebie, znowu w temacie malarstwa. Jakbyśmy starały się odnieść malarstwo do innych mediów, powiedzieć o jego sile, co jest w nim takiego wyjątkowego w odróżnieniu do innych mediów dzisiaj? No ja myślę, że malarstwo jest w ogóle znowu bardzo uwikłane w wiele rzeczy. Z jednej strony jest bardzo takim wciąż autonomicznym, podmiotowym językiem, bo jest językiem bardzo materialnym, związanym z gestem, z ciałem, i w dobie, to jest może banalne, co powiem, ale tak moim zdaniem jest, że w tej dobie cyfryzacji, obrazu cyfrowego, nadprodukcji, takich lekkostrawnych, łatwych obrazków, faktycznie to malarstwo jest jakimś ewenementem, czymś, co stawia opór takiej natychmiastowej satysfakcji, dopaminie, nie da się go przeskrolować, trzeba z nim być wobec niego materialnie tak naprawdę doświadczyć. Więc to jest też taka wiedza, rodzaj wiedzy, spotkania, która jest w jakiś sposób w sprzeczności z taką współczesną logiką, gdzie raczej rzeczy dzieją się szybko, satysfakcja musi przychodzić natychmiast, informacja o tym, co oglądamy, też musi być łatwa i natychmiastowa, jednoznaczna, nie ma miejsca na jakąś złożoność i na niejednoznaczność, więc w tym sensie to malarstwo stawia opór tej logice i to jest w nim szalenie interesujące dla mnie. Ale z drugiej strony oczywiście malarstwo, dlaczego wzbudza takie emocje i dlaczego na przykład w przypadku tej edycji to się też wydarzyło? Moim zdaniem między innymi dlatego, że malarstwo jest bardzo uwikłane, jest związane wciąż w takim zbiorowym wyobrażeniu ze statusem symbolicznym, nawet klasowym, właśnie z tą logiką prestiżu. Jest związane z długim trwaniem kanonu i jakiekolwiek rzeczy, które w jakikolwiek sposób wydają się wymykać temu kanonowi, niezależnie od tego, czy to jest prawda, czy nie, ale gdzieś stoją w sprzeczności z taką zbiorową fantazją o malarstwie jako takim jeszcze dawnym malarstwie, powiedziałabym wręcz renesansowym, które jest jakimś szczytowym, kulturowym osiągnięciem, wielkim ideałem, taką po prostu materializacją platońskiej triady, opowieścią o dobru, pięknie i prawdzie, no to oczywiście budzi sprzeciw, bo jest interpretowane jako przeciwstawienie się tradycji i tym najwyższym wartościom. Więc no to też powoduje
powoduje właśnie tę sytuację, w którym ta konieczność poddawania ocenie, radykalnej ocenie jest jakąś taką, użyję tego określenia, histeryczną próbą utrzymania status quo niejednokrotnie. Znaczy, to jest wszystko bardzo ciekawe i też bym chciała podkreślić, że to jest trudna sytuacja, bo z jednej strony tłumacząc, odsłaniając te wszystkie mechanizmy, już nawet nie tłumacząc historyczno-sztucznie tego werdyktu, czy próbując jakoś niuansować tę sytuację, to mamy do czynienia też z pewnym kryzysem eksperckości. I ja z jednej strony absolutnie go rozumiem, ponieważ w tej dobie, w takiej w ogóle w systemie, w którym teraz funkcjonujemy, który możemy nazwać też momentem dominacji postprawdy, fake newsów, faktycznie ta eksperckość, taka rozumiana jako pewien rodzaj zaufania do wiedzy osób, które zajmują się czymś profesjonalnie. I tutaj nie mówię tylko o świecie sztuki, ale mówię nawet o... Pandemia pokazała chociażby brak zaufania do medycyny nawet, prawda? Więc to są już... To jest coś dużo szersze, wykraczające poza samo pole sztuk wizualnych. I ta tendencja jest w jakiś sposób dla mnie zrozumiała i myślę, że też ten model taki bardzo hierarchiczny dystrybuowania wiedzy, władzy powinien być poddawany jakiejś weryfikacji i demokratycznej ocenie. Ale no właśnie co w zamian? No my z drugiej strony, gdybyśmy podjęli decyzję o wycofaniu się z tej swojej roli, no to prawdopodobnie oddalibyśmy to władzy rynkowej. Rynek by wykorzystał moim zdaniem tę sytuację, podejmując swoje własne decyzje i kierując się swoimi potrzebami. I myślę sobie, że te obrazy, które są, nazwijmy to, ładne, które mogą funkcjonować w sposób, który spełnia jakieś oczekiwania tak zwanej szerokiej publiczności, kimkolwiek ona jest, bo to też jest jakiś taki, jakieś takie z kolei kolejne fałszywe wyobrażenie, że publiczność stanowi jakiś zbiór, który oczekuje, którą możemy tak jednoznacznie zaklasyfikować, zbadać, bo przecież wśród naszych odbiorców są też sami artyści i artystki, osoby funkcjonujące ekspercko w tym polu, więc to też nie jest tylko tak zwana szeroka publiczność. Albo w ramach tej szerokiej publiczności są też te osoby, które zajmują się tym profesjonalnie i ich też nie możemy ignorować. No to w tym wszystkim nie możemy rezygnować z jakiejś takiej odpowiedzialności, bo w tym momencie rezygnujemy w ogóle z możliwości znajdowania języka, rozmawiania o tym, co się wydarza. Musimy jednak proponować pewne narzędzia, pewien język. Oczywiście możemy to proponować w takim modelu horyzontalnym, dialogującym, nie wychodzącym z perspektywy, bo wy nie rozumiecie sztuki, my wam teraz powiemy, co macie myśleć, co jest ładne i co jest brzydkie. Absolutnie nie. Chodzi o to, by utrzymać pewien jednak poziom tej dyskusji, żeby wyjść z jakiegoś punktu, w którym możemy faktycznie się spotkać, w którym możemy dyskutować o czymś znacznie szerzej, ale też możemy próbować odsłaniać mechanizmy, co jest dla mnie osobiście najbardziej w tym szalenie wręcz interesujące, odsłaniać mechanizmy, które stoją za tymi ocenami. Mam na myśli w ogóle już samą polityczność procesu widzenia, obrazowania tego, kto może być reprezentowany przez instytucje, w jaki sposób możemy nadawać widoczność, jakim grupom. To jest wszystko bardzo interesujące. Myślę, że rynek i taka przestrzeń też, przestrzeń cyfrowa, komercyjna, w której naprawdę bardzo dużo osób produkujących sztukę
się świetnie odnajduje. To są osoby, które funkcjonują gdzieś poza logiką instytucjonalną, które sprzedają swoje dzieła osobom, które odnajdują wielką przyjemność w oglądaniu ich, ale ja myślę, że my jesteśmy, po prostu pełnimy nieco inną funkcję i ja nie widzę naszej misji jako tej, która dostarcza przyjemności i dostarcza komfortu, ale raczej dostarcza czegoś, umożliwia spotkanie z czym publiczność niekoniecznie w ogóle zakładała, że się spotka, z czymś nieoczywistym, nieoczekiwanym, z czymś, co oczywiście może budzić dyskomfort, no ale ja tak widzę rolę konkursów instytucjonalnych. Nie jako tych, które dostarczają łatwej przyjemności i jakiegoś takiego werdyktu, z którym możemy się wszyscy łatwo zgodzić, bo to już wydarza się, moim zdaniem, na wielu innych polach komercyjnych, rynkowych i my już nie musimy tego jakoś próbować wchłaniać. Myślę, że po dzisiejszej rozmowie zostanie w mojej głowie wiele wątków dotyczących i sztuki współczesnej, a także takich refleksji o nas samych i jak my patrzymy na sztukę. Dziękuję Ci, Ado, za tę rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie.